Zobaczcie, dostałem takie oto okulary, a to nie dlatego, że jest dzisiaj taki piękny, słoneczny dzień, chociaż w sumie jest, a to dlatego, że będziemy testowali nową, jak dla mnie, technologię razem z Arkiem. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Cześć. Cześć, Arek. Powiedz, po co mi te okulary dzisiaj będą potrzebne? Okulary ochronne będą Cię chroniły, tak naprawdę Twoje oczy będą chroniły przed wiązką lasera. O. Niewidoczną tak naprawdę dla oka, no ale wiązka może się odbić i może Ci zrobić krzywdę tak naprawdę. Nie? Dlatego masz okulary ode mnie, które zabezpieczą Ci oczy najbardziej. Czyli się nie poparzę i nie będę całą noc płakał. Dokładnie Dobra. tak. A dlaczego będziemy, po co nam ten laser? Otóż po to, że jak zapewne pamiętacie z poprzednich odcinków, rozebraliśmy silnik, skrzynię biegów i teraz te wszystkie elementy, może nie wszystkie, ale przynajmniej te aluminiowe, bo tak zdecydowałem, chcę sprawdzić, jak wyczyści to technologia czyszczenia laserem. I właśnie Arek przywiózł taki laser i mam nadzieję, że za chwilę zademonstruję, jak to działa. Będziemy działać. I czy to jest technologia, która może być stosowana przy renowacji samochodów, na przykład takich jak Celica. Także zaczynajmy. Otwieram bramę. A właśnie, dlaczego otwieram bramę, a dlaczego jesteśmy na zewnątrz? A to dlatego, że to nie jest karoseria i to nie jest nowy garaż, tylko dlatego, że te elementy, jak widzieliście, są zaolejone i podczas tego czyszczenia laserem nie chcemy tego robić wewnątrz, żeby ten dym, kurz i tak dalej nie osiadał nam na świeżo polakierowanym samochodzie i całym Dokładnie. otoczeniu. Dokładnie Także tak. dzisiaj działamy na zewnątrz. Dobra, Arek, opowiadaj, trochę uchylę, opowiadaj, co przywiozłeś. Ja aktualnie tutaj przywiozłem laser do czyszczenia o pracy ciągłej, czyli tak naprawdę nadający się do pracy na stali. Wszystko staropochodne, aluminium, żeliwo, stal do Dobra, czyszczenia. czyli, ale to jest urządzenie tylko do czyszczenia laserem, czy to jest jakieś kombo, co możemy mamy więcej akurat zastosować? kombajn 3 w jednym, dlatego tutaj jak widzimy w załączonym obrazku widać podajnik drutu. Mamy tu cięcie, spawanie i czyszczenie. No, czyszczenie jest ograniczone w tym kombajnie tylko i wyłącznie szerokością, no i troszkę efektywnością, bo wiadomo, że maszyna typowo do czyszczenia ma lepszą efektywność, czyli tak naprawdę tu tracimy na szerokości czyszczenia i na efektywności, jakieś 20-30% odnośnie tej samej maszyny, ale typowo do czyszczenia. No, ale mamy 3 urządzenia, Ale mamy więc 3 urządzenia w jednym. to jest przewaga. Fajne to jest to, że właśnie mamy 3 urządzenia i metody spawania są tutaj tak naprawdę proste, nie? Metoda spawania jest tak jak porównując do TIGA, no tutaj mamy łatwość naprawdę spawania, bo mamy tak naprawdę drut podawany mechanicznie, nie ręcznie. Czyli jak w migu trochę. Dokładnie tak, połączenie TIGA z półautomatem z migiem. Tu mamy tylko, że szybkość jest porównywalna do półautomatu, do migomatu, a do TIGA jest 3-4 razy szybciej, nie? No dobra, ale my dzisiaj nie spawaniem będziemy się zajmować, nie cięciem, mam nadzieję, bo tych elementów nie chciałbym pociąć. Tylko zajmiemy się czyszczeniem tych elementów. Dokładnie. Więc to nam zostaje w środku, tak? Tak, ja zabieram Zabierasz światłowód. laser, a ja zabieram graty, które Dokładnie. dla Ciebie przygotowałem. Tutaj mamy możliwość ustawień, tak naprawdę mocowo, szerokości, mocy i częstotliwości tego lasera, nie? Więc jeżeli chodzi o szerokość, to wiadomo, szerokość to mamy tutaj w tej maszynie akurat, w tym kombajnie mamy taką średnią, powiedzmy maksymalnie do 10 cm, nie? Rozumiem. Jeżeli chodzi o szerokość, którą będziemy czyścić, to nie tylko o szerokość chodzi, ale też o moc. Jeżeli będziemy zmniejszać szerokość czyszczenia, czyli zmniejszać szerokość, to tak samo na tych samych parametrach on będzie brał bardziej, intensywniej. Rozumiem, czyli jak jest węższa wiązka, to wiadomo, że jest mocniejsza, bo jest bardziej skupiona. I co możesz regulować z maszyny, a co możesz regulować z... Tutaj nie mogę nic regulować. Wszystko z maszyny. I nawet szerokość tej wiązki, tak? Tak, wszystko z maszyny. Rozumiem, wszystko regulujemy z maszyny. I dlatego też muszę mieć jakiś tam dostęp do tej... No dobra, ale rozumiem, że jakieś wstępne parametry dobrałem, tak, ruszyłbym sobie tutaj.
to Rusz, najbardziej. to rusz może ten dzwon, ale od środka, Od środka. Bo do środka nikt nie zajrzy, nie? Dobra. Jak coś pójdzie nie tak. Nie, no. A to na zewnątrz też bym chciał mieć w dobrym stanie. Dobra, Czyli co, spokojnie. ja muszę założyć okulary. Tak, To pokaż, okulary co się tutaj i dzieje. z tym. działamy. Tak naprawdę usuwamy zanieczyszczenia, zmieniamy ich stan skupienia. Dobra, Będą pokaż co lotne. się dzieje. Pokaż co się dzieje, bo jestem ciekaw. O kurde, to się naprawdę pali. To jak widać, No. o, tutaj mamy powierzchnię czystą. Laser już nie pali, A, już. czyli nie ma zabrudzeń, nic. I tak naprawdę tak to wygląda efekt po czyszczeniu. O kurde, Czyli wszystko co było na powierzchni materiału zostało usunięte, zamienione. Ciepłe to się trochę robi? Tak, jeżeli Delikatnie będziemy tak już, no. delikatnie tak. Czym dłużej, czym większe parametry, więcej tych watów będziemy ustawiać, tak będziemy więcej nagrzewać materiału. Przy żeliwie, grubych materiałach jest to nieistotne tak naprawdę, bo one wciągają tak te ciepło, rozchodzą Rozumiem. sobie po prostu po całej swojej powierzchni. Tutaj na tej myślę, że było ok. Czyli moje takie jakieś mniejsze doświadczenie, większe, trochę było ok, więc wypaliliśmy to, co mieliśmy wypalić. Ale nie uszkodziliśmy Nie powierzchni. uszkodziliśmy powierzchni i teraz jakby było widać, te wszystkie zanieczyszczenia no są, zmieniają stan skupienia wlotny i laser, kiedy on pracuje, intensywnie pali, to widać, słychać jak on pracuje. Jeżeli on tak naprawdę już powierzchnię oczyścił, zmienia swoją pracę tak naprawdę, wtedy jest cicho. Ale wiesz co, zwróciłem jeszcze na jedną uwagę, bo to faktycznie słychać jak to się pali po prostu, te zanieczyszczenia, ale też było słychać taki syk, jak przy spawaniu migomatem. To tak, robisz w bo jakiejś mamy- osłonie? Osłonie, tak. Typowo do czyszczenia wystarczy nam osłonowo same sprężone powietrze. Nie? Okej. Tylko musimy podkreślić, tak jak już mówiliśmy, musi być to czyste powietrze, czyli tak jak lakiernik ma do malowania. Czyli musi być odtłuszczone, musi być bez wilgoć oleju, z bez niego oleju, zabrana i tak dokładnie. dalej. Czyli Czyste, fajne powietrze. tak jak do kabiny lakierniczej mniej więcej Dokładnie musimy się przygotować, okej? To jest wszystko po to, żeby ten pył, który powstaje, te zanieczyszczenia, które unoszą się, No. po prostu, żeby nie uszkadzały nam soczewek, bo tutaj pracujemy rozumiem. na optyce. Jeżeli jakieś zanieczyszczenia dostaną się nam tutaj do soczewki ochronnej, To laser tylko je po to, trafi. żeby to odbijać, do samej technologii nie jest potrzebne Nie, to żadna jest osłona. tak naprawdę tylko dla osłonowo bezpieczeństwa samej zabezpiecza- maszyny. Tak jest, do Okej, soczewki, żeby rozumiem. eksploatacja tej maszyny nie była droższa, bo niepotrzebna. No tak, w sumie to jest najdroższy element pewnie tego urządzenia. Soczewka, no optyka jest jedną z droższych rzeczy tutaj, ale mówię, warto jednak puścić sobie ten powietrze, bo tak naprawdę nie kosztuje nam nic to powietrze, tak. a ten pył i to wszystko nam... No dobra, to dawaj, Jedziemy zobaczymy co tu się będzie działo. Co teraz będziemy działać? Wszystko, dawaj do środka, ja muszę mieć to czyste, to nie Aha. jest tak łatwo, że wiesz, pokażesz kawałek i koniec. No a te zakamarki? Teraz tak, no czym musisz- dłużej muszę, dłużej, no. Ale musisz zmienić na przykład nie szerokość. Wiem, szerokość, tak? Tak, tylko muszę zmienić szerokość i trochę te parametry, żeby po prostu nie uszkadzać też tej powierzchni tak mocno, nie? Rozumiem. No. W tych zakamarkach to tam trochę grubo, nie? Jest, Tak, no jak tego widać na towaru. załączonym obrazku tego smaru oleju, nie? No wiesz, nie chciało mi się tego skrobać, bo pewnie jakbym to śrubokrętem Nieprzygotowany. chociaż skrobał, to by I pewnie bardzo było lepiej. A tak, no to... Czyli jak grubo jest, to trochę trzeba z tym Czyli tak, powalczyć. Ale troszkę wiadomo. to przez to, że to jest aluminium, to pewnie też musisz być ostrożny, jeżeli chodzi o moc tego lasera, tak? Dokładnie. Gdybyśmy dokładnie to tak. robili na jakiejś stali czy na żeliwie, żeliwie to bym tam nie tak naprawdę bym ustawił jak najwyżej i po prostu, bo i wiadomo, się nie no, zastanawiał nad tym, nie? no, tutaj, to mówię, zakamarki wiadomo, no to jest podobna metoda jak do piaskowania. No to trochę musisz się pomęczyć. Co zrobić? Hula, ale już wiem, że nawet do tego trzeba trochę ten materiał przygotować, bo jeżeli jest bardzo gruba warstwa tego pyłu z olejem wymieszanego, no to ten laser naprawdę ma tam co robić. No i teraz
Ponieważ to jest aluminium, no to jest generalnie materiał dosyć delikatny. Nie możemy nastawić bardzo mocnych parametrów tego lasera i musimy to robić cienka warstwa po cienkiej warstwie. Więc jeżeli tam jest tego grubo, no to zaczyna być czasochłonne. Szybciej byłoby oskrobać to nawet przysłowiowym śrubokrętem, żeby tego brudu było mniej i wtedy by nam to poszło dużo szybciej. Także cały czas się czegoś uczę. Moim zdaniem ta metoda jest lepsza niż piaskowanie. Może wydaje się, że nie jest tak szybka jak piaskowanie, ale piaskowałem aluminium nawet na takim delikatnym ścierniwem i przy niskim ciśnieniu, no i zawsze ta struktura powierzchni jest zmieniona, czyli zabieramy część tego aluminium przy piaskowaniu. Natomiast tutaj, pracując na małych parametrach, nie niszczymy powierzchni detalu i właśnie na tym nam zależy. Co, piach idzie ciężej? Znaczy tak, oczywiście, bo my nie odbijamy tego, tak jak mówiłem wcześniej, tylko my rozgrzewamy, nie? No właśnie, Palimy. bo to, co zrobiliśmy wcześniej, ciepło to już się trochę zrobił ten detal, Tak. ale jakbyśmy pracowali szybciej na mocniejszych parametrach, no to efekt widać tutaj, tak? Jest to aluminium już wypalone po prostu, nie? Zmieniła się jego struktura, to widać po kolorze, ale też i jest bardziej chropowany, także widać, że ten laser już zaczynał po prostu palić aluminium, nie? Dlatego trzeba pracować na takich parametrach, które tej powierzchni nam nie zmienią. Dokładnie. No i to jest czasochłonne i to, o czym mówiłem, gdyby mi się chciało przynajmniej delikatnie zeskrobać to śrubokrętem, to na pewno szłoby to znacznie szybciej. O, jakiś nawet numer się udało zobaczyć w tej skrzyni. Numer części. Fantastycznie. Jak to wychodzi, to już wiem. I jakie są, powiedzmy, ograniczenia tej technologii, a przede wszystkim ograniczenia tego, z jakim materiałem pracujemy. Tak. Bo wiadomo, to można tym też spawać, więc to nie jest problem zniszczyć taki materiał. Dokładnie. I na to trzeba bardzo uważać. Dlatego lepiej uzbroić się w cierpliwość i robić to powoli. Dokładnie. Zdejmując cieniutkie warstewki tego brudu, żeby nie uszkodzić detalu. Dokładnie. Bo nie wszystkie materiały mają inną tak naprawdę strukturę swoją i inaczej odbierają to czyszczenie, inaczej odbierają. Wiadomo, że jeżeli mamy jakiś taki, powiedzmy, klocek mocny, głowica czy cokolwiek, gdzie jest tego żeliwna, gdzie jest tego grubo, to oczywiście możemy z parametrami sobie do góry startować i nic nie zrobimy temu materiałowi, ale przy aluminium i takich rzeczach, gdzie jest cienka blacha, cokolwiek, no musimy jednak poświęcić trochę więcej czasu i z głową zrobić to, żeby to było naprawdę fajnie zrobione i efekt był zadowalający, nie? A takie elementy jak, nie wiem, stare uszczelki, jak są na tym kolektorze, czy silikon wręcz, to też... To też będziemy to tak naprawdę wypalać. I to delikatnie trzeba to robić, nie? Delikatnie, no odpowiednio mocowo do tej grubości tego silikonu, nie? Bo jeżeli chcemy to od razu, to będziemy musieli znowu parametrami do góry, ale wtedy musimy uważać na materiał. Nie? To pokaż kawałek, bo to jest ważne, żeby tej powierzchni nie uszkodzić, tak, bo jak to uszkodzisz, no to żadna uszczelka nie pomoże, wtedy tylko silikon do składania, a tego wolałbym uniknąć. Szczególnie w tych elementach widocznych. Nie chciałbym tego składać na przysłowiowy czerwony silikon, nie? Czyli ta uszczelka też nie idzie jakoś tak szybko, dlatego pewnie, że ona jest gruba i to ta warstwa ale po warstwie. Jak widzimy na tych małych parametrach, no ona już tak naprawdę, ona jest krucha się zrobiła. I nam odchodzi fajnie, nie? Wtedy możemy sobie działać po prostu trochę dalej. Delikatnie zeskrobać i resztę wyczyścić i nie będzie tematu, nie? Usuwamy, ale on się zrobił kruchy właśnie, to się łuszczy już tak. Dokładnie, usuwamy go powoli, żeby nie naruszać powierzchni, no ale usuwamy go, nie? Jasne. No dobra, to jak na aluminium się to robi, to mniej więcej wiem jakie są ograniczenia i wiem, że trzeba z tym postępować ostrożnie, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym wypróbować i Ciebie o to podpytać, bo przy odbudowie nadwozia mieliśmy tam, nie wiem, czy pewne problemy, bo wypiaskowaliśmy nadwozie, tam raczej nie popełniliśmy błędów, dlatego że osoba, która to piaskowała, miała doświadczenie i nie były piaskowane żadne płaskie powierzchnie, blachy.
dlatego, żeby tych elementów nie przegrzać i nie odkształcić. I potem musieliśmy ten lakier, czy kilka warstw lakieru, zdejmować mechanicznie. I Oscylacyjną. tak, i to usuwanie mechaniczne spowodowało, że ta blacha trochę się nagrzała i zaczęła delikatnie falować, nie? Więc to był jakby problem, który napotkaliśmy. I chciałbym, żebyś mi pokazał, czy tym urządzeniem i tą metodą można ten lakier zdejmować, czy nie. Możemy spróbować, ale też będzie stosunkowo oddziaływanie ciepła, więc też musimy na mniejszych parametrach, jeżeli mówimy o laserze do czyszczenia o pracy ciągłej, żeby jednak tej temperatury w tą cienką blachę, bo jakby nie było, to jest cienka blacha, nie wprowadza aż tyle, żeby ona nie odkształcała się. To No tak bo naprawdę ona też się nagrzeje tylko z jednej strony, tak? I wtedy zaczyna mieć tendencję do falowania. Więc my musimy tam poświęcić też dużo więcej czasu i pracować po prostu warstwa po warstwie. Bezbarwny, baza, podkład i dochodzimy do stali. Dobra, to ja przyniosę taką maskę i zobaczymy, jakie jest tempo pracy, żeby tego nie uszkodzić, nie? Czy to jest szybciej, czy to jest wolniej niż takimi mechanicznymi metodami. No to jest to rozłożone. Stabilnie w miarę? Dobra. Ja będę to robił na delikatniejszych parametrach. Zobaczymy, co będzie się działo. Ogólnie rzecz biorąc, do karoserii najlepszym laserem, który by był, jest laser pulsacyjny, o pracy pulsacyjnej. A to już jest inne urządzenie Jest wtedy. to inne urządzenie, ale one tak naprawdę wprowadza bardzo małą ilość ciepła i jest tak naprawdę bardziej precyzyjne. Nie? Dobra, to zacznij z tamtej strony, bo tutaj kolega Łukasz Bąk zostawił piękny napis sieroty tuningu, to jeszcze niech zostanie. Jednej nie usuwamy go. Nie usuwamy, na razie go nie usuwamy. Zalakieruję jak jest. Dobra, poczekaj. Teraz popatrzmy sobie. Temperatury nie mamy jako takiej, nie? No trochę ciepło się robi. Tak. Czym dłużej byśmy wprowadzali ciepło, będzie. Tutaj usuwamy tak naprawdę na razie lakiery. To nawet jedna warstwa jeszcze nie doszła, nie? Nie. Dopiero usuwamy. I tak to naprawdę musimy robić. Warstwa po warstwie, delikatnie, spokojnie, żeby to wszystko po prostu nie nagrzać, nie przesadzić z I temperaturą. też nie w jednym miejscu, nie? Tak, tylko pewnie dokładnie. Jak przejechać po całości. I dopiero jedziemy dalej, nie? Tak jak malujemy, tak naprawdę jak malujemy maskę czy tam błotniki, to też tak malujemy ruchami takimi. Da się to zrobić, Tak, ale to tylko też nie jest jakaś szybka metoda, nie? No nie. Nie idzie to szybko. Myślałem, że będzie trochę szybciej, szczerze mówiąc. Ale nie przepuszczę takiej okazji, żeby jeszcze nie wyciągnąć tego bloku. Co prawda, a to już nikomu nie mówcie, on nie jest do celiki, tylko to jest do MR2 mojej. No ale oczywiście trochę prywaty trzeba przemycić w tym projekcie, więc wykorzystam arka i poproszę, żeby mi ten blok też trochę oczyścił. Zawsze to będzie lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że lepiej. I że przy okazji nie porysuję MR-a wyjeżdżając tym wózkiem. No dobra, spędziliśmy tutaj chwilę. Godzinkę. Ale już mniej więcej wiem, o co chodzi w tej metodzie. Moim zdaniem niezła metoda. Jeżeli nie chcecie sobie uszkodzić powierzchni, a całkiem przyzwoicie i nie męcząc się za dużo wyczyścić tą powierzchnię. Natomiast no nie jest to na pewno szybka metoda, szczególnie jeżeli chcecie to zrobić rozsądnie z głową. Myślałem trochę, że to aluminium będzie szło szybciej, ale sam się przekonałem, że jeżeli te parametry są zbyt agresywne, zbyt duża mocy z tego lasera, no to będzie na powierzchni widać, że coś tam było robione, coś się z tym działo i pewnie ta powierzchnia szybciej będzie się utleniała niż gdyby nie została zniszczona. Także fajna metoda, miło było się o niej przekonać, ale myślę, że do wyczyszczenia pozostałych elementów spróbuję przetestować jeszcze inne metody, może chemiczne i zobaczymy, która z nich jest najlepsza. Jak idzie ten? Jak widać na załączonym obrazku, tu mieliśmy. Okay. Dochodzimy fajnie. Tu też te wszystkie naloty, oczywiście w tych zakamarkach jeszcze musimy powalczyć.
Ale to w miarę szybko to idzie ale z tego. tutaj szybko. Tutaj mamy te powierzchnie, które są gładkie, fajnie. To już mamy Tu finalnie naprawdę mamy finalny efekt, nie? Więc na no takich to rzeczach, szybko pójdzie. To na Tak, tym to bo- fajnie idzie, naprawdę. no, na blokach jest... I to kurde, jest blok z Anglii, więc on się poutleniał nieźle. Ale widzę, Troszkę że tak. to schodzi, nie? No, to akurat schodzi fajnie. Super. Ten przedni dekiel też zrobisz? Nie Jasne. niszcząc tej naklejki? Jasne, O. okej. Dobra, super. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.